kraj z miastem najbardziej przyjaznym LGBT na świecie, gdzie legalna jest aborcja, legalne jest in vitro, a wciąż tak wiele aktywności życiowych jest regulowanych przez zwyczaje religijne. Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, porozmawiamy o tym, co denerwuje osoby świeckie w Izraelu. I oczywiście odcinek nie ma na celu obrażania niczyich uczuć religijnych, ma na celu po prostu wskazać, na jakim polu osoby świeckie w Izraelu mają konflikt z osobami religijnymi oraz oczywiście jak religijne osoby w rządzie na przykład, jaki mają wpływ na prawo, które obowiązuje w Izraelu. Zanim zaczniemy, rzućmy tak szybciutko okiem na to, jak tak naprawdę tutaj kształtuje się w Izraelu społeczeństwo. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, ilu tak naprawdę Izraelczyków mieszkających w Izraelu jest świeckich. No i tutaj niestety zła wiadomość jest taka, że według różnych źródeł te liczby się troszkę od siebie różnią. Natomiast taką jakby najniższą statystyką, którą ja znalazłam, to było 44,3% osób świeckich w Izraelu, a są źródła, które podają, że jest to nawet 49%. Natomiast nawet gdybyśmy uczepili się tego jakby tej najmniejszej liczby, to w dalszym ciągu 44% Hilonim, czyli po hebrajsku osób świeckich w Izraelu, to uważam, że bardzo dużo. Później na drugim miejscu ponad 21% to są osoby tak zwane masortim, czyli osoby tradycyjne. To są ludzie, którzy, ja bym to tak porównała na przykład do chrześcijaństwa, którzy nie modlą się, nie chodzą do synagogi, w przypadku chrześcijaństwa do kościoła, natomiast obchodzą różne święta żydowskie, czyli obchodzą Hanukę, obchodzą, nie wiem, Jom Kippur, natomiast na co dzień nie są religijni. To coś w tym stylu, jak na przykład niektóre osoby, które nie chodzą do kościoła, nie modlą się, ale w święta ubierają choinkę. Natomiast osób religijnych w Izraelu, czyli tak zwanych datim, jest ponad 11%, a Żydów ultraortodoksyjnych, czyli haredim, jest w Izraelu ponad 10% na ten moment. Pierwsza rzecz, która poróżniła osoby świeckie i religijne w Izraelu, to transport publiczny. Dlaczego? Dlatego, że w Izraelu w szabat nie funkcjonuje transport publiczny. A raczej nie funkcjonował, dlatego że od jakiegoś czasu funkcjonuje on w niektórych miastach, między innymi w Tel Awiwie. W Tel Awiwie to jest taka nowość i też zabiera mieszkańców pobliskich miast, czyli jeżeli ktoś mieszka tuż pod Tel Awiwem, to te minibusy właśnie szabatowe, to się tak nazywa, minibusy szabatowe, kursują, zabierają osoby z pobliskich miast do Tel Awiwu, żeby na przykład w weekend mogły skorzystać z plaży, czy w ogóle z uroków tego miasta. I tutaj sukces tych minibusów szabatowych jest tak ogromny w Tel Awiwie, że początkowo jakby częstotliwość kursowania tych busików była bardzo mała, natomiast z czasem została ona zwiększona chyba dwukrotnie z tego, co się orientuję, bo te minibusy nie były w stanie po prostu przewieźć tak ogromnej liczby osób. Na ten moment jest 6 linii takich minibusów i tutaj, żeby obalić argument, że te minibusy były wprowadzone jakby dla pieniędzy, to są one darmowe, czyli korzystanie z tych minibusów szabatowych jest totalnie bezpłatne dla mieszkańców. Po pierwszym tygodniu funkcjonowania minibusów szabatowych Times of Israel ogłosiło, że około 10 000 osób dziennie korzystało właśnie z tego transportu publicznego weekendowego. Natomiast, żeby uszanować tutaj zdanie osób religijnych, które tak czy siak nie są tym faktem minibusów szabatowych, nie są z tego faktu zadowolone, natomiast żeby ich po prostu uszanować i to, że oni chcą ten szabat spędzać po swojemu, to te minibusy mają tak pomyślane trasy, że omijają takie bardziej konserwatywne osiedla, po to właśnie, żeby jakby nie zaburzać spokoju osób religijnych. Natomiast tutaj osoby świeckie argumentują to w ten sposób, że każdy niech sobie obchodzi szabat tak, jak ma ochotę, a osoby religijne po prostu z tych autobusów korzystać nie muszą. Kolejnym takim proargumentem, jeżeli chodzi o transport publiczny, bo większość w ogóle Izraelczyków jest za tym, żeby ten transport publiczny w szabat działał, jest to, że brak transportu publicznego uderza tak naprawdę w tą niższą klasę mieszkańców, w tych biedniejszych, dlatego że osoba, która ma pieniądze, ma samochód, wsiądzie sobie w samochód i do Tel Awiwu pojedzie, co też nie jest takie kolorowe, bo w Tel Awiwie jest ogromny problem z parkingiem.
Natomiast mimo wszystko ma taką możliwość, żeby sobie po prostu wsiąść w samochód, czy też zamówić taksówkę. Natomiast osoba, która pieniędzy nie ma i nie ma samochodu, nie ma na taksówkę, to po prostu w weekend przestaje być mobilna. Za Tel Awiwem chcą już ruszyć kolejne miasta. Do tej pory, z tego co się orientuję, transport publiczny w szabat funkcjonował w Haifie, ale tutaj nie mam pewności. Natomiast na pewno funkcjonował w Tyberiadzie i tak jak mówię, już kolejne miasta chcą się do Tel Awiwu przyłączyć i również te minibusy szabatowe w swoich miastach wprowadzić. Kolejna rzecz, która poróżniła osoby świeckie i religijne w Izraelu, to brak ślubów cywilnych. W Izraelu naprawdę nie ma ślubów cywilnych. Można wziąć tylko ślub, który został udzielony przez autorytet religijny. Co jest śmieszne, to na przykład to, że, śmieszne oczywiście z perspektywy osoby świeckiej, to jest to, że nie może Żyd poślubić nie Żyda w Izraelu, natomiast mogą oni wyjechać za granicę, tam się pobrać, wrócić do Izraela, zarejestrować taki ślub i takie małżeństwo jest w Izraelu normalnie rozpoznawane. Czyli jakby można tak naprawdę poślubić kogoś, kto nie jest Żydem, ale nie na terenie Izraela, czyli można to zrobić za granicą i potem normalnie w Izraelu żyć jako małżeństwo. Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że ponad 400 000, według statystyk, ponad 400 000 Izraelczyków nie spełnia wymagań, żeby w Izraelu wziąć ślub. Dlatego, że na przykład inne kryteria ma państwo Izrael jako po prostu państwo, jako kraj, kwalifikując kogoś jako Żyda, a inne kryteria ma rabanut, czyli rabinat w Izraelu, który ma tutaj bardzo dużą władzę. I na przykład osoba, która przez państwo Izrael została uznana za Żyda i dostała obywatelstwo izraelskie, może często nie być uznana za Żyda przez rabinat. Czyli pomimo tego, że jakby żyje w Izraelu, to nie może tutaj wziąć ślubu, pomimo że została właśnie wcześniej uznana za Żyda, dlatego że rabinat ma bardzo rygorystyczne kryteria. I tutaj, nie wdając się w szczegóły, te osoby po prostu mogą wyjechać za granicę i wziąć ślub za granicą, ale co ciekawe, tak wiele osób wyjeżdża za granicę, żeby wziąć ślub. W 2018 roku mówi się, że było 50 000 ślubów w Izraelu religijnych i pozostałe 29 000 zostało zawartych za granicą. I oczywiście te 29 000 osób to nie były osoby, które nie spełniały po prostu kryteriów rabinatu, a większość z tych osób to po prostu ludzie, którzy zrobili to w formie protestu. Bo jest tak wiele osób świeckich, które nie zgadzają się z samą ideą tego, że w państwie nie ma ślubów cywilnych, że właśnie w formie protestu wyjeżdżają za granicę, żeby tam się pobrać, pomimo że mogliby to zrobić u siebie w kraju, co jest wiadomo łatwiejsze. Takim kierunkiem Izraelczyków na ślub jest zazwyczaj Cypr, bo jest po prostu bardzo blisko, więc zazwyczaj tam wyjeżdżają, to jest chyba godzina samolotem i tam się pobierają. Natomiast największym takim tutaj punktem sporu pomiędzy świeckimi a religijnymi osobami jest to, że nawet zawierając ślub świecki, ślub za granicą, cywilny, i tak Żydzi muszą wziąć rozwód przez rabinat. Więc to jest w ogóle jakaś niesamowita sytuacja, że pomimo, że decydujemy się tutaj odciąć od tej idei, odciąć od tego, że rabinat ma w Izraelu taką władzę, jaką ma i tak wiele dyktuje po prostu Izraelczykom, więc wyjeżdżamy za granicę, tam się pobrać, żeby mieć ślub cywilny, ale tak czy siak, jeżeli w przyszłości dojdzie do rozwodu, to musimy się rozwieść przez rabinat. I to rabinat, pomimo że nie udzielał Żydom ślubu, to ma tutaj jakby pełną moc i decyzyjność w ich rozwodzie. Taką kolejną furtką dla Izraelczyków, którzy sprzeciwiają się tej idei, jest to, że można się zarejestrować jako związek partnerski, nawet z pomocą New Family Organization, to się chyba tak nazywa, zorganizować sobie taką w Izraelu ceremonię cywilną. I też z tego, co się orientuję, chyba po 5 latach związku para ma właśnie możliwość uzyskania chyba większości, o ile nie wszystkich praw takich samych, które ma tutaj małżeństwo w Izraelu. Trzecia rzecz, trzecie pole do konfliktu to sklepy. Znowu wracając do szabatu, tak jak mówiliśmy o transporcie publicznym w szabat, właśnie znowu a propos szabatu, nie ma tutaj, sklepy są zamknięte po prostu w szabat, mówiąc najprościej. Tutaj jest to troszkę bardziej skomplikowane, dlatego że nie mogą być otwarte biznesy komercyjne, czyli na przykład supermarkety, czy fryzjer, czy kosmetyczka, ale może być otwarty na przykład otwarta restauracja, kino, basen, więc takie miejsca rozrywki są w szabat otwarte. W dalszym ciągu Izraelczycy są po prostu zazdrośni, że za granicą ich po prostu sąsiedzi mogą w weekend sobie pójść na przykład do galerii handlowej, nie wiem, na zakupy, kupić ubrania, czy chociażby zrobić zakupy żywnościowe po prostu do domu, a tutaj takiej możliwości nie ma. I co to powoduje? Po pierwsze powoduje ogromne kolejki oczywiście, dlatego że
w piątek o godzinie chyba, piątek to jest pierwszy dzień weekendu w Izraelu, jeżeli nie wiecie, dlatego że w Izraelu weekend to jest piątek, sobota. Tak Wam mówię, żebyście się nie zdziwili później, o co chodzi, że przecież w piątek to nie weekend. Więc w piątek o 14:15 zamykają się wszystkie supermarkety, dlatego co się dzieje? Wszyscy Izraelczycy wstają w piątek rano, uderzają po prostu do supermarketów, żeby zdążyć zrobić te zakupy przed tą 14:15, dlatego są ogromne kolejki i tłumy i te zakupy oczywiście do przyjemnych nie należą. Oprócz tego też dużo osób świeckich argumentuje swoją złość z tym, że to jest jedyny czas w tygodniu, kiedy oni mają właśnie czas, żeby zrobić zakupy albo żeby spędzić go z rodziną i chcieliby ten czas spędzić tak, jak im się podoba i chcieliby, żeby wszystko było otwarte. Natomiast osoby religijne kontrargumentują to tym, że tylko te jakby praktyki religijne, które są w Izraelu zachowane, są w stanie jakby ocalić żydowskość, ocalić jakby żydowską kulturę i tradycję. Bo przez to, że Żydzi byli tyle lat w diasporze, tutaj osoby religijne twierdzą, że tylko dzięki właśnie zachowaniu tych praktyk, tradycji żydowskich udało się pomimo diaspory utrzymać naszą właśnie żydowską kulturę. I jak będziemy od tych praktyk odchodzić, to po prostu niedługo ta cała żydowska kultura zniknie. Dlatego oni się tak bardzo tego kurczowo trzymają. Problem jest też ze studentami, którzy na przykład twierdzą, że cały tydzień studiują, a w weekendy chcieliby podjąć jakąś dorywczą pracę. No i tutaj oczywiście mogą pójść na przykład na kelnera, kelnerkę, bo restauracje są otwarte. Natomiast nie muszę Wam tłumaczyć, że te tutaj możliwości pracy, przez to, że tyle rzeczy jest, tyle obiektów jest zamkniętych, między innymi właśnie galerie handlowe, te możliwości pracy są bardzo okrojone, więc studenci nie mają łatwo, żeby na przykład taką pracę dorywczą sobie podjąć. Osoby świeckie też mówią, że niech każdy sobie spędza szabat tak, jak lubi i że przecież osoby religijne nie muszą z tych otwartych sklepów korzystać, jeżeli nie chcą. Taka największa fala złości ze strony osób religijnych wybuchła po tym, jak najbardziej liberalne miasto w Izraelu, czyli Tel Awiw, wystąpiło do Sądu Najwyższego o możliwość otwarcia mini-marketów właśnie w szabat. Mini-marketów, czyli takich sklepów z żywnością typu na przykład nasza polska Żabka, wiecie o co chodzi. Nie taki wielki supermarket, tylko te takie mniejsze, żeby mogły być otwarte. No i w Tel Awiwie większość takich sklepów właśnie w szabat jest otwartych. A osoby religijne martwią się tym, że Tel Awiw, który jest tak bardzo liberalny, już niech sobie tam robi co chce, natomiast że po prostu reszta miast do Tel Awiwu dołączy, podąży za ich śladem, za ich przykładem i niedługo właśnie zaginie kultura żydowska. Ostatni punkt sporu, oczywiście nie ostatni w ogóle, ale ostatni w tym filmiku, bo tych punktów jest na pewno dużo więcej, to zmiana czasu na zimowy. Osoby świeckie denerwują się, że po zmianie czasu o około 16, 16:30 jest już w Izraelu w zimę ciemno. Ciemno, tak dosłownie po prostu czarno, nic nie widać, wygląda to jak druga w nocy mniej więcej. Natomiast osoby religijne twierdzą, że ta zmiana czasu jest im potrzebna, bo gdyby tej zmiany nie było, to koliduje to na przykład po pierwsze z rytmem ich modlitw, po drugie troszkę koliduje z szabatem, dlatego że, tak jak Wam mówiłam, nie funkcjonuje transport publiczny zazwyczaj w większości w szabat i funkcjonuje, kiedy szabat się skończy, czyli załóżmy, że jest to godzina 18-19, autobusy znowu zaczynają w sobotę jeździć, no a wiadomo, że w lato ciemno robi się później, więc te autobusy tak naprawdę zaczynają kursować, kiedy jeszcze jest jasno, a to jest w zasadzie sprzeczne z szabatem, bo powinno się zacząć powrót jakby do pracy, do aktywności po zachodzie słońca. Znalazłam taki bardzo ciekawy artykuł na blogu My Jewish Learning, który jest napisany ten artykuł właśnie przez rabina Sefa Goldsteina i on tak bardzo fajnie się do tego problemu odniósł. I on stwierdził, że zmiana czasu mówi się, że została wymyślona po to, aby pomóc rolnikom, ale prawda jest taka, że wymyślono ją po I wojnie światowej, żeby oszczędzać energię. Problem natomiast pojawia się w tym, że dowiedziono po dłuższym czasie, że wcale to zużycie energii nie spadło, wręcz wzrosło, plus naukowcy i lekarze twierdzą, że zmiana czasu jest niezdrowa dla naszych organizmów, a my w dalszym ciągu tę praktykę kontynuujemy. Natomiast w Torze, w Księdze Wyjścia jest taki tekst, gdzie Bóg mówi Izraelitom, żeby zaznaczali czas, żeby zaznaczali w określonej kolejności miesiące i żeby znajdowali znaczenie w porach roku. I tutaj chodzi o to, że same miesiące są oczywiście boskie, natomiast to ludzki wysiłek je porządkuje i nadaje im znaczenie. Natomiast komentarz średniowiecznego włoskiego komentarz komentatora, ma słowa ślane, który nazywał się Sforno, brzmi mniej więcej tak,
że to my powinniśmy przejąć kontrolę nad miesiącami, sami powinniśmy te miesiące pod siebie jakby dostosowywać, dlatego że to pokazuje, że wreszcie mamy kontrolę nad swoim czasem, a za czasów, kiedy byliśmy niewolnikami, tej kontroli nie mieliśmy. Teraz natomiast jesteśmy wolni, więc możemy wreszcie ten czas kontrolować. Osoby świeckie twierdzą, że te praktyki religijne w Izraelu, które są tak naprawdę jakby narzucone tutaj całemu społeczeństwu, są niedemokratyczne. Też trzeba wspomnieć o tym, że Izrael jest państwem demokratycznym i na przykład według rankingu Democracy Index z 2019 roku Izrael jest na 28 miejscu najbardziej demokratycznych krajów świata. Dla porównania Polska wylądowała na 57 miejscu ze 167 państw. Mówi się też o tym, że to właśnie obecny rząd tę Polskę w rankingu jakby zbił troszkę niżej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że się dowiedzieliście czegoś ciekawego. Pamiętajcie, że jestem na Facebooku, że jestem na Instagramie i że mam również Patronite. Dziękuję wszystkim patronom, którzy już dołączyli do wspierania mojego kanału i zapraszam te osoby, które również chciałyby wspierać. Linki wszystkie są oczywiście w opisie. Również lista moich patronów, którzy zdecydowali się jawnie wspierać kanał, nie być anonimowymi, więc zapraszam Was również. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!